Buenos dias! Znajdujemy się na Teneryfie. 2 stycznia, proszę Państwa. Tak, zaczynamy rok. Przyjechaliśmy już tu wczoraj, ale wczoraj odpuściliśmy sobie nagrywanie, no bo musieliśmy odpocząć po Sylwestrze i też pogoda za bardzo nas tutaj wczoraj nie przywitała. Od samego południa Teneryfy do północy, aż do Puerto de la Cruz, gdzie się właśnie znajdujemy, gdzie mamy bazę noclegową. Wczoraj padało, ale dzisiaj no inny dzień. Zupełnie inny poranek przywitał nas pięknym, ciepłym, świecącym słoneczkiem. Dosyć leniwie zaczęliśmy. Ominęliśmy sobie śniadanko w hotelu, ale zmierzamy do Loro Park, bo moja żona uwielbia orki, delfinki, rybki i wszystkie takie atrakcje morskie, więc idziemy się tam przejść. Plan jest taki, mamy tutaj tydzień, przez tydzień musimy zwiedzić całą wyspę, wszystkie jej topowe atrakcje i rzeczy, które są must see, więc plan jest dosyć ambitny. Pogoda nieprzewidywalna, bo na przykład w planie mam wjazd na Teide kolejką, a wczoraj słyszałem, że do 7 stycznia nie będzie ona czynna, więc trochę będę musiał tutaj kombinować, modyfikować plan, być trochę elastycznym, aczkolwiek nowy rok 2026 zapowiada się wyśmienicie. Zabieramy Was dziś na relację z niesamowitego tygodnia na Teneryfie. Tygodnia pełnego widoków, kontrastów i miejsc, które za każdym razem potrafiły nas zaskoczyć. Jeśli chcecie zobaczyć wyspę, która codziennie wygląda inaczej, jesteście w idealnym miejscu. Teneryfa leży na Oceanie Atlantyckim, u wybrzeży Afryki, ale administracyjnie należy do Hiszpanii i jest największą wyspą archipelagu Wysp Kanaryjskich. To właśnie jej położenie sprawia, że przez cały rok panują tu idealne warunki do podróżowania. Sercem wyspy jest wulkan Teide, najwyższy szczyt Hiszpanii i jeden z najbardziej charakterystycznych krajobrazów Europy. To on w dużej mierze odpowiada za wyjątkowy klimat Teneryfy. Góry zatrzymują chmury napływające z północy, dzięki czemu południe wyspy jest słoneczne i suche, a północ zielona, chłodniejsza i pełna dramatycznych widoków. I właśnie dlatego Teneryfa daje wybór. Możesz spędzać dni na plażach i w oceanie, albo uciec na kameralne szlaki, punkty widokowe i do miasteczek, gdzie czas płynie wolniej. Subskrybujcie i zobaczcie, jak wyglądała ta podróż naszymi oczami. No, muszę przyznać, że wczoraj już sobie wieczorkiem spacerowaliśmy. Byliśmy na fantastycznych tapasikach, gdzie obsługiwał nas Polak i w ogóle dużo Polaków. Może trochę wstawię tutaj zdjęć i tu polecę tą knajpkę, bo bardzo warto. Urzekła mnie, tapasiki były przepyszne, więc ja koniecznie tutaj pierwsza polecajka z mojej strony. Odwiedźcie koniecznie. To była ambasada, nie? Coś takiego. Tutaj, tu podlinkuję. Sprawdźcie koniecznie te tapasy. Było warto. Jesteśmy zadowoleni. Ej, widać ten wulkan tam. Patrz, tu. Tu kotek przed tobą. Jest. No wczoraj właśnie nie było go widać, a dzisiaj już fajnie robi wrażenie. Tak, było bardzo zachmurzone. No. Tu w ogóle szliśmy sobie wczoraj tymi schodami. I ja wiedziałem, że tutaj jest jakby atrakcja czy obiekty związane z Agatą Christie. I tak sobie idziemy po tych schodach. Ja o tych schodach wiedziałem, ale nie wiedziałem, że to są te. No i tak idąc się obróciłem tutaj do Izuni i to były te schody. I się zaskoczyłem mega. Bardzo fajnie wyglądają. To są namalowane okładki książek, tytuły, autorka. No i troszkę poczytałem, czemu tutaj Agata Christie. Ona miała chyba jakiś, jak to się nazywa, lak w pisaniu, nie? Że miała taki moment, że nie mogła pisać, czy coś takiego. Nie wiem, jak to się nazywa. Blokada? Blokada, o. No i mówią, że przyjechała tu na Teneryfę i się odblokowała. I żeby upamiętnić to, że tu była w Puerto de la Cruz na Teneryfie, no to zostawili jej taką pamiątkę.
Pięknie tutaj przyświeca słoneczko. Musimy chyba iść w tamtym kierunku. Też sprawdzę jeszcze szybko mapę. Co muszę przyznać, że widoki z hotelu mamy fenomenalne. Właśnie tam sobie dzisiaj z rana polatałem dronem, więc zaraz tu wstawię przebitki. No mega, wychodzimy na balkon, pod stopami mamy ocean, mamy skały, o które się rozbijają te fale, szumi to dosyć fajnie, dźwiękowo, no jakaś petarda, także i mega robota, za sam ten widok warto tutaj się ten hotel wybrać. Momentalnie zerwał się taki mocny wiatr, tak nie wiem, wyszliśmy chyba, jak to określić? Korytarz powietrzny jakiś? O kurde, skąd znasz takie słowa? Mam jakiś korytarz tutaj i tak zawiało, że Izuni czapkę i musiałem biec ją ratować. Udało się? Mój rycerz na białym koniu. Nie wszyscy bohaterowie noszą peleryny. Puerto de la Cruz. Tutaj z perspektywy trochę wyżej, bo idziemy do Loro Park. Poranny spacerek się przyda. O, znowu mi podwiewa. Uważaj, uważaj. Sześciaścić. Wieje niesamowicie. Ciepło, rzeźko. No i czuć tą bryzę. Ten jod z oceanu, to jest to. Ale piękna ta ściana. Tylko klifu można powiedzieć. Klif nie, no bo to już jest dalej od wybrzeża, to Szpacło górskie? tak, to będziesz góra. Ej, zabierz się nas. Kurde. Kurde, byśmy mogli jechać tą kolejką. Warunki do kąpieli no nie są sprzyjające, są olbrzymie fale. Tam nawet widzę na dole odgrodzili taśmą biało-czerwoną strefę, gdzie się chyba nie powinno wchodzić. W ogóle ten kolor mi się podoba, tak jakby no cały ocean no jest taki ciemny, ale to jest taka laguna trochę, nie? Kolor laguny. No to żono, wchodzimy. Loro Park. No to jesteśmy. Mamy zwykłe bilety. Pani coś powiedziała, że nie do końca ją zrozumiałem, bo po hiszpańsku coś mówiła, że nie sprzedają biletów teraz all inclusive. Może tylko online. No cóż, let's go. Potrzebujemy przewodnika? Myślę, że nie. Zróbmy spacerek. Tu do zeskanowania jest Park Guide. Ja chyba to zeskanuję, wiesz? To jest taki PDF tylko. No dobra, to chodźmy. I co, wita już nas tutaj na dzień dobry mostek, rybki i taki wodospadzik. No tak mocno azjatycko tutaj się wydaje. Chciałeś karpia na Wigilię? To są karpie? Nie, koi. Ale Karpie chyba walą mułem. ale one są chyba te, karpiowatych. Ja nie sądzę, że wiesz, To taki jest ładny, taki ładniejszy kuzyn. ładniejszy kuzyn karpia, który nie wali mułem. Ja na bank walimułem. A tu są jakieś głowy, pewnie założycieli. Tak. Fundadores del Grupo Loro Park. Ale wszystko wiadomo. Ale ładnie wyrzeźbione w drzewie, widzisz? Papuszki, no. To już na fotę od razu cyknęli. Nie było negocjacji. Bierzesz tą fotę i robisz. Zobaczymy, ile potem będziemy musieli za nią zapłacić, czy jest w cenie. To się jeszcze wszystko okaże. A co tu dostaliśmy? To jest ten plan, tak? Okej, czyli mamy. Nie trzeba ściągać aplikacji, bo plan dostajemy troszeczkę później. Te orki są... A to jest 2 razy? No, czyli pierwsze już przegapiliśmy. A mamy którą godzinę? Jest już po 12 potem. Delfiny? 12:03. No to na delfiny o pierwszej? Aha, tak. A to w tym samym miejscu, tak? Nie, Innym. obok. Papugi to jest 23. Pierwsza 45 lwy będą. A to morskie lwy. Czyli delfiny, sea lions, ale też pytanie, jak to długo trwa. No dobra, to kawka i potem delfiny.
widziałem już jakby no, pingwiny w zoo i w innych miejscach, to ja muszę przyznać, skarbie, że to jest the best. W sensie Najlepsze tutaj, nie? Tak. I największe. najlepsze rozwiązanie, że nikt się nie przepycha. Może sobie w spokoju oglądać jadąc po tej platformie. O, zobaczcie to. Dosłownie tu już jest pingwin. One może wiedzą, to są, wiesz, atencjusze. No pogoda jest mega dynamiczna. Teraz tak świeci słońce, że tryb okulary włączony. Przed przyjściem tutaj warto się zapoznać i mieć rozeznanie, gdzie iść, co robić, o której godzinie, żeby niczego nie przegapić. W miejscach właśnie, gdzie jest jakaś atrakcja, zwierzę jest blisko, to ciężko aż przejść. Ale fajnie. Roślinki, zwierzątka. Typowo można sobie tutaj wychillować. Co masz? Co zrobił? Podniósł się. Mamy to. Myślałem, że nagrasz jak pierdol. Bąbelki poleciały. O, flamingi są. Na Maderze właśnie w ogrodzie botanicznym Funchal byliśmy je na wyciągnięcie ręki. Tu też są, ale no tak, sama roślinność tu już robi fenomenalne wrażenie. Dla mnie to jest przepięknie, ja uwielbiam naturę. Bo to uwarbienie tych flamingów jest od tego, czegoś jedzą, jakichś owoców, nie? Skorupiaki jakieś jedzą. Tak? I ocyk mają barwę. Czyli widać, który więcej je, bo jest bardziej kolorowy. To ma ptaszki, ale tu ich jest. Fajnie. Tu kolejne. Nie będę dotykał, bo nie można. Ale miłe dźwięki. Jak poezja. Super, no. Tu na końcu sprzedają te zdjęcia, co nam cykali, już wydrukowane. Tylko problem jest taki, że musisz się znaleźć. Są 2 ściany pełne zdjęć i musisz siebie poszukać i 8 euro to kosztuje. Idziemy, może nam się kolejkę uda złapać. Chodźmy, bo ona jest darmowa, tak? Dawaj do kolejki, dawaj do kolejki, dawaj. Sprint. Bierz te 2 miejsca. Dawaj do kolejki. Ja chcę do kolejki. I co? Jak Ci się podoba? Bardzo fajnie. Obowiązkowy punkt. Myślę, że kiedyś tu wrócimy. Tak, obowiązkowy punkt. Tyle ile fajnych roślinek i zwierząt. Co najważniejsze, zwierząt widzieliśmy i to wodny, coś pięknego. No i co? I ten all inclusive faktycznie by nam tutaj raczej by mi się nie spodobał. Bo i tak trochę czasowo tutaj napięcie było. Miejsca zawsze były. Mimo tłoku no dobrze się to oglądało i sprawnie to chodziło. Jedzeniowo też byśmy tu nie poszaleli, bo nie było za bardzo czasu. Więc Padał deszcz. padał deszcz. Deszczu zjedli. Więc moja recenzja all inclusive. No nie wiem co oprócz tego jeszcze, czy jakieś prywatne wycieczki, czy są, nie wiem, ale z tego co tu widzieliśmy, to raczej by nam się tutaj nie przydał, więc dobrze wyszło, że mieliśmy zwykłe bilety. No i jedziemy taką ciuchcią. Zawozi ona nas w sumie bliżej hotelu, tam gdzie mamy, może nie do samego hotelu, jest tylko jeden przystanek. No generalnie ona jedzie po prostu na drugi koniec Puerto de la Cruz, tam gdzie jest ten klif, gdzie mamy hotel, te okolice, więc przejeżdża praktycznie całe miasto i kursuje co 20 minut. Stamtąd tu do Loro Park. Koniecznie zostawcie suba, łapkę w górę, żeby być na bieżąco z naszymi ekscytującymi przygodami.
No i co? Zaczynamy nowy dzień. Teneryfa pogodowo zaskakuje. Troszkę pozytywnie, troszkę negatywnie, bo jest pogoda mocno w kratkę. I padało wczoraj, i wiało, i w ogóle przeplatało się to ze słońcem. Także ciężko tutaj naprawdę coś zaplanować. Tym bardziej, że zaplanowane atrakcje mogą być odwołane. Jeśli tak będzie, no to trzeba będzie szybko wymyślić nowy plan. Ale mam duże wsparcie obok mnie i za sobą, także na pewno nie będziemy się nudzić i będzie fantastycznie. Co teraz robimy? No nie mogę powiedzieć, bo to jest niespodzianka, ale mam nadzieję, że moje towarzystwo będzie dzisiaj pozytywnie zaskoczone i w końcu wystawi te upragnione 5 gwiazdek. Także jedziemy w trasę Teneryfo, przybywamy. Ale fantastycznie się zatrzymaliśmy. Po drodze zauważyliśmy, że jest pełno ludzi, na chodnikach się zatrzymało. Baseny skalne, fale dzisiaj pięknie tutaj łaskoczą te skały i też sobie zrobiliśmy moment przerwy przed kolejną atrakcją. Nasycimy się 5 minut widoczkiem i lecimy dalej, ale słoneczko, gra światła, wody, oceanu. Sztos. No te baseny skalne trochę przypominają mi właśnie te Porto Moniz na Maderze. Pewnie też tutaj się ludzie mogą kąpać, bo tam były zejścia, nie? Schodki, tylko no, zamknięte dzisiaj. W każdym razie widoczki fenomenalne, musiałem drona odpalić i wow. W ogóle cała trasa, jedziemy tutaj, no głowa lata, lewo, prawo, mi no niestety trochę mniej, bo muszę uważać na drodze. No, co chwilę są jakieś miraduro, jakieś punkty widokowe z parkingami, z miejscami, gdzie można zatrzymać auto, więc myślę, że to nie pierwszy, nie ostatni raz robiliśmy taki postój. No dobra, teraz już mogę powiedzieć o tej niespodziance. Zabrałem towarzystwo na pole golfowe. Pójdziemy sobie zrobić practice. Będziemy sobie strzelać, ale fantastycznie. Okolica fenomenalna, ale chmurki się pojawiają. Się zobaczymy, co będzie dalej. Żeby nie było, ja nie jestem nauczycielem ani żadnym profesjonalistą. Przekazałem tylko info od kolegi, który mnie nauczył. Przekazał najistotniejsze informacje. Pozdro Łukasz. Wpadajcie do golfa do niego w Poznaniu. No i co ekipa, jak wam się podoba? O, cię panie. Gdzie to poleciało? No to poleciało tak. Ale jak lecą do góry, to nie widać, że spadają, co? I dobra, gdzie mogę iść popiwać? Teraz tak. Nie, no to ja ci pokażę. Weź koszyk. Mariusz idzie po piłeczki i nagrał, jak to się tam dzieje. A co, spociłem się trochę, ty? No to się widziałem. Ale to słońca też trochę. Tutaj? Tak. Podsuń tak jak jest tu, a w sumie już jest przygotowane. Jeszcze raz. Gituwa. Ekipa trenuje. Mariusz tu kurczę jest profesjonalista, szybko załapał temat. Tutaj Państwo obok pokazali kilka technik i Mariusz wygląda już jak Tiger Woods. Wow. To teraz moja kolej, ostatni. Wow, człowieku. Dobra. Gratulacje.
Dziewczyny też pięknie się spisały tutaj. Fantastycznie. No, ekipie wydaje się, że się podobało. Zostawiam pewnie przewodnikowi 5 gwiazdek za pomysł. Dla to liczę. Nie, no bardzo fajne. W ogóle to pole golfowe, tu mieliśmy practice. Ćwiczyliśmy sobie uderzenia na tle tych gór, tego słońca, no coś nieprawdopodobnego. Atrakcja się wydaje jak najbardziej godna polecenia. Nie jest to drogie. Ile płaciliśmy? 20 euro za 4 osoby, za 4 kije. Piłeczki były za tam 10 euro, chyba 170 piłeczek wystrzelaliśmy razem. Jest tu restauracja w ogóle. Widoczki są już fenomenalnie się zapowiadają. Ej, no to... No. To coś może tu nawet wypijemy. Wow, pięknie jest. No, słuchajcie, wczoraj przypadkowo sobie po prostu leżałem z telefonem przed snem i patrzę na mapie. Jakieś fajne miejsca na wybrzeżach. Patrzę, jest golf. No to mówię, no to będzie okazja. I co? Fajnie. Nie no, piękny. W ogóle takie pole golfowe, w ogóle sam widok już tutaj, wiesz. Zapłaciłbym, żeby nawet tylko się przejść na spacer tutaj. O, weszliśmy sobie tutaj do knajpki, zjedliśmy sobie krokieciki, wypiliśmy sobie zimne piwko i bardzo fajnie z tym widokiem spędziliśmy sobie chwilkę przed kolejną trasą, bo już za chwilę wsiadamy auto i jedziemy już na południe, jedziemy w stronę właśnie samego południa wyspy. Po drodze mam kilka przystanków, między innymi mam nadzieję, że uda wjechać nam się do Maski, zobaczyć co tam jest. Mówią, że to jest Machu Picchu Europy, także mam nadzieję, że nie będzie aż tak dużo turystów i uda nam się gdzieś zaparkować. Tymczasem ostatnie chwile. Przepiękne pole golfowe, Buena Vista Golf Club z klifami. Piękna trawka, cudownie spędziliśmy tu czas. Także serdecznie tutaj polecam sobie wpaść na taką godzinkę relaksu, nawet coś wypić. Miejsce idealne na takie wyciszenie, relaks i obcowanie z naturą przy fajnej aktywności. Komu w drogę, temu czas. Jedziemy dalej. Teraz przejedziemy przez trochę górzyste rejony, także czeka nas sporo serpentyn i pięknych widoków. No i dojechaliśmy. Punkt widokowy na Maskę, wioska. Tam w oddali widać taki, można powiedzieć, Machu Picchu. Nie jest on teraz wyraźny, jest trochę tutaj warstwa chmur, jest trochę pochmurnie i zlewa się ten krajobraz, więc nie ma wyraźnego tego cypla. Aczkolwiek no, widok fenomenalny. Te chmury tutaj muskające szczyty, wydaje mi się, że robią mega robotę i dla mnie widok fantastyczny. Tutaj poniżej kawiarnia, można przyjść, wypić kawkę, nasycić się widokiem. A tu parking. Jest dosyć zatłoczony. Jest godzina 14, ale udało się znaleźć miejsce. Może ze 3-4 miejsca tu w pobliżu kawiarni są, także nie jest źle. A jest dzisiaj sobota. Maska to niewielka górska wioska na Teneryfie, położona wśród stromych klifów i głębokich wąwozów, do której prowadzi bardzo kręta, widokowa droga. Największe wrażenie robią tu panoramy doliny oraz otaczające góry, które wyglądają niemal jak krajobraz z innej planety. To popularny punkt widokowy i dobre miejsce na krótki postój, zdjęcia oraz początek wędrówek po okolicy. No, wioska, muszę przyznać, że jest położona w fenomenalnym miejscu. Widoczki są tu przepiękne i naprawdę człowiek czuje się tu taki dotleniony, rzeźki. Maska!
w sumie najsłynniejszą częścią maski jest ten róg Ktana, czyli to, co jest określane jako Machu Picchu Europy. No i to jest tutaj. Tylko z tej perspektywy mocno zlewa się z terenem i nie widać właśnie dokładnie tego. No słuchajcie, no nie ma szans w masce zaparkować. Krążyliśmy i tylko błędnik nam oszalał, a my miejsca nie znaleźliśmy. Aczkolwiek pojechaliśmy kawałek dalej, żeby na tą skałę, ten Kikut, wziąć trochę inną perspektywę i tutaj fajnie go widać, nie? Też macie takie wrażenie, że to jest teraz to Machu Picchu, którego szukaliśmy właśnie stąd widać fenomenalnie. No i w ogóle tam ocean, nie? Ten taki wycięcie, sztosik. No kłopot z miejscem faktycznie jest 14:30, a my się zatrzymaliśmy troszkę na takiej zatoczce, troszkę można powiedzieć też na nielegalu, bo tutaj autem, to jest nasze autko, zestawiłem trochę wjazd tutaj. No ale jeśli ktokolwiek by chciał tędy przyjechać, to myślę, że szybko bym sobie uciekł. No, ale wow, fajnie się to ogląda. O, jutro będziemy tymi terenówkami, w poniedziałek będziemy tymi terenówkami jechać, bo mamy też wycieczkę na La Gomera. Właśnie zauważyliśmy samochody od Gabi. Tu jak się patrzy, jest taki czuć ten, jak to powiedzieć, respekt natury, taką przestrzeń. I tu ogólnie dronem nie można latać. Tu są w ogóle restauracje tam, nie? Tam. O, kurde, taka knajpka tam z takim widoczkiem. No cóż, trochę szkoda, trzeba pamiętać, że tu trzeba pewnie bardzo wcześnie rano przyjechać, jeśli chce się faktycznie skorzystać z restauracji, zaparkować w fajnym miejscu blisko tej wioski, a nie gdzieś błądzić, szukać miejsca, więc zakładam, że wczesna godzina jest tutaj jak najbardziej rekomendowana, ale i tak jest pięknie, no. Dotarliśmy, można powiedzieć, do południa Teneryfy. Jesteśmy na Costa Ade. Uciekliśmy od tego pochmurnego klimatu i rzeczywiście wyjeżdżając z tunelu i przejeżdżając kilka kilometrów świeci słoneczko, jest gorąco. Coś niesamowitego. Jeszcze przed chwilą na masce, gdzie podziwialiśmy punkty widokowe, no można powiedzieć, że zastanawialiśmy się, czy nie założyć kurtki. Wciąż jest wietrznie, ale to słońce robi robotę. Co tu będziemy robić? Przyjechaliśmy się tylko tak rozeznać. Mamy jeszcze dalszy plan później, atrakcji. Aczkolwiek idziemy zobaczyć jedną z popularniejszych plaż, która się nazywa Playa de las Americas. Nie wiem, co tu się dzieje, ale fale są przekozackie, olbrzymie. Wrócimy tutaj w poniedziałek, bo będziemy mieć wycieczkę jeepami na La Gomerę. Ja myślę, że faktycznie, bo my dzisiaj mieliśmy mieć tą wycieczkę, nie ma szans, żeby prom wypływał na takim morzu. I tak, bo dzisiaj mieliśmy mieć tą wycieczkę na La Gomerę. Na Atlantyku, tak? Nie wiem co jest, ale generalnie myślę, że w takie fale chyba nie wypływa. Mamy szczęście, nie? Dobra, spacerujemy sobie promenadką. Playa de las Americas jest jakiś kilometr stąd, 15 minut, więc idziemy przywitać się z plażą. Piasek czarny. Nie ma tutaj naturalnie takiego żółtego piasku. Jest piasek przywieziony z Sahary na plaży obok Santa Cruz, ale tu generalnie większość to jest czarny piasek, który podobno bardzo się nagrzewa w słońcu. Więc zimą to jest benefit. Jest on sypki, nie jest jakiś tutaj kamienisty,
Ale fajnie się po tym idzie. Wow. Fale przekozackie, wiatr oszałamiający. No dosłownie powiem, że czuć siłę natury tutaj. Ja bym na przykład, jak za duża fala będzie, to trzeba będzie uciekać. Ale piasek, szczerze powiem, że jest fenomenalny, ale najgorsze to, że on będzie zaraz wszędzie. Nie? Bo już go czuję tu, we włosach, także... Piasek? Piasek? Ja czuję się w ogóle tak, że mógłbym się położyć na tym wietrze i na nim leżeć, nie? I bym się nie przewrócił. Tak to wygląda. A tu wybrzeże. Charakterystyczne w sumie dla Hiszpanii. Budynki apartamentowce przy samym wybrzeżu. Wysokie piętra, które pozwalają zobaczyć więcej. Plażą jesteśmy przywitani, z oceanem też dotknąłem ręką, Mariusz też. No i co? Jedziemy na kolejną atrakcję. Kolejna niespodzianka. Trochę z innej beczki, trochę z innej epoki. Mam nadzieję, że też będzie fajnie i ekipa będzie zadowolona. Także zostawcie suba, łapkę w górę, bo to jest nasze paliwo i będziemy tym napędzać nasze przygody. Także wracamy po autko i za pół godziny drogi jesteśmy już w kolejnej atrakcji, również na południu Teneryfy. No to co ekipa, wiecie już gdzie jesteśmy? To jest ta niespodzianka. Malbork? Nie, to nie jest Malbork. To jest Castillo San Miguel, czyli po polsku Zamek Świętego Miguela. A Miguel da się jakoś przetłumaczyć na polski? No nie jest żaden obiekt historyczny, to jest atrakcja zbudowana w 1987. Ale nas interesuje to, co będzie się działo tam w środku, ponieważ idziemy przeżyć prawdziwie rycerski pojedynek wraz z królewską ucztą. Także chodźmy do środka. Jemy se kolację, a tu konie biegają. Yellow! Yellow! Ole, 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 ole! Rzucili, szafka taka zjechała. Taka szafka zjechała, pewnie będą się faktycznie tymi kopiami teraz walczyć. Kolacja i pokaz artystyczny w zamku San Miguel zrobiły na nas ogromne wrażenie. Było pysznie, ekscytująco i pełno emocji. Dlatego to miejsce ląduje wysoko na naszej top liście. Zdecydowanie warto zapisać ten punkt, szczególnie na dni, kiedy pogoda na Teneryfie jest niepewna. Koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych relacji z naszego tygodnia na Teneryfie. Zobaczysz, jak próbowaliśmy dostać się na Teyde, jak ekstremalnie jeździliśmy terenówkami po La Gomerze, jak uczyliśmy się języka gwizdanego i sprawdziliśmy, czy warto wskoczyć do Siam Parku. Do zobaczenia na kolejnych przygodach.